Why always me? Tak, wracamy po egzaminach, chorobach i różnych innych przejściach. Jednoczy nas oczywiście BTS, bo ja sobie nie odpuszczę tego comebacku, nie ma takiej opcji. Kiedyś BTS był u nas bardzo przeklęty, mieliśmy problem ze zrobieniem jakiegoś odpowiedniego reaction video, ale potem Pykło. Potem pykło. Nawet jeżeli musieliśmy to robić przez telefon albo przez Skype'a, pykło, dajemy radę. Ostatnio utrzymujemy normę. Co możemy powiedzieć? Teaser jest śliczny. Jest śliczny, ale nie ukrywam, że jak wyszedł drugi, to miałam takie... Rozumiem, czyli tak. No to zakładam, że tamten będzie bardziej z pierdolnięciem, a ten będzie pewnie bardziej liryczny. Podejrzewam, że tak jest, tak? Widzieliśmy już, że ma 5:30, więc... No, więc znowu wracamy do filmików. Z jednej strony lubię, a z drugiej strony kończy się to tak, że potem nie oglądam tych klipów, bo Ja oglądam. nie słucham, bo mi przerywają na przykład w połowie. Ja oglądam, ale ja w ogóle robię coś takiego od czasu do czasu, że oglądam ich wszystkie klipy, więc... Okej. Tylko najczęściej pomijam prolog, bo chcę mi się płakać. Ostatnio oglądałam prolog, to był głupi pomysł. No nic, znowu zakładają klub książki i znowu trzeba było coś przeczytać. Akurat przeczytałam, tym razem jest krótko. Koncept jest upiorny, więc zobaczymy, co z tego będzie. Ja nic nie wiem, więc jestem statystycznym odbiorcą na zasadzie zobaczymy, co rzucą. Tak, a ja tu jestem crazy fangirl, no i co? No to pięknie, będziemy przedstawiać reakcje 2 w 1. Tak jest. Też myślę, że nie będzie gorzej niż przy Infinite. Duża głośność? Już to się okaże. O kuleczkach jeszcze nie wiem. Czapka ci zjeżdża, synu? Synów. I znów mamy tory. Nie, w ogóle kłócanie w takich miejscach to jest zawsze zły pomysł. Serio. Rozumiem, że skłonności samobójcze od Onidziu, kontynuujemy takie klimaty. Znaczy, rozumiem, że jak tam leżał śnieg, to pewnie tam coś super często nie jeździ, no ale... No ale właśnie jedzie, tak? No chyba, że to wspomnienie. Selfie. Train to Busan. A to mi się akurat skojarzyło z Paradise Infinite. Mi się tak pociągi zazwyczaj kojarzą, no ale okej. No tamten był trochę bardziej nowoczesny, to prawda, ale... Chyba to... Jaka fura. Fajny był pociąg, tak swoją drogą. Pojechałabym. Ze względu na pasażerów chyba. Siądzie? Myślałam, że... Biedny Jimmy, jego krótkie włosy. Ja już wiem, że będę musiała posłuchać te piosenki na słuchawkach, bo tu, tam się dzieją rzeczy. Wizualnie oczywiście propsy. To jest takie urocze, to szczęśliwe, że było napisanie moją twarzę w monsterce. W sumie tak jak było w Run, taką wiksę mieli. To tutaj jest taka wiksa, ale na słodziatku. No chyba też będą nawiązania, nie? Jakieś... O, w tym teaserze jakieś zapałeczki, coś tam pewnie. No pranie. Jungkook szalał, podejrzewam. Prani? No przecież. Mi się teraz prania trochę kojarzy z łąką. Dobra, to jest... Okej. Ja robiłam takiego bomba. Chowałam się w praniu. Ale na razie nie ma dramatu jeszcze. Jeszcze. To też ten motyw z jakimś pojazdem przez śnieg, trochę mi się kojarzy z tatu i nas nie dogoniat.
No jeszcze ta rąbana karuzela, jak nie wiem, ale ja mam problemy z tymi z wesołymi miasteczkami całe życie, także... Szuka basu. Ja mam szuka pralni. Znalazł! No siema. O. Wow. Tak właśnie. This fuck is happening. Tyle prania nie miałam. No u mnie się zdarzało, słuchaj. Dziwnie taki trochę emo boy w tym momencie. Ten moment mi się bardzo kojarzy z czymś. A tylko nie wiem, czy z konkretną piosenką, konkretnym zespołem, czy... Ale z czymś bardzo. Co tam robimy tylko za buty? Jakby to odnieść do tego opowiadania, to w sumie ma trochę sensu. Okej, nie mam pojęcia, co było w opowiadaniu, więc... Czy klip, tak właśnie patrząc dla osoby, która nie wie, o co tam chodzi, no to po prostu był ładny, nie? Taki, No. że wszystko było spoko, ale żeby skumać cokolwiek z tego, bez jakiegoś backgroundu, nic. Ale to nie zawsze tak, kuźwa. Tam zawsze jest jakaś wielka masakra, bo oczywiście wszyscy mają nadzieję, że Wiki w końcu coś tam powie, o co tam chodzi, ale oczywiście nie. Po co? Można spędzić całą noc rozkminiając to i tak nic z tego nie wyjdzie. No bo tam był taki motyw, że oni z tego omela z całego sobie odchodzili, jak się dowiedzieli, że szczęście miasta jest okupione cierpieniem jednego dziecka, nie? Które było tam zamknięte na strychu i tak dalej, we własnych odchodach tam się działy i różne tego typu klimaty, nie? Więc taka utopia, utopijne społeczeństwo i w momencie, kiedy się o tym dowiadujesz, no to oni sobie faktycznie szli przez pola i tak dalej i było powiedziane, nie, że tam był śnieg i te sprawy, więc w sumie pasowało. No ale te buty na samym końcu, które zazwyczaj symbolizują śmierć, to też jest takie... Znowu ktoś umarł! Że ktoś umiera. Ostatnio doszliśmy do wniosku, że w sumie to jest jedna i ta sama osoba, oni wszyscy ich 7, więc w sumie można i tak, ale... Ale przez to, że na tym etapie prawdopodobnie można wymyślić, nie wiem, 10 różnych teorii i każda będzie normalnie jak z marksizmem. No nie obalisz tego, to jest... To się nie da. Bardzo możliwy. Bardzo możliwy. Nie no, Bobby Hit tylko robi... Knujcie dalej. knujcie dalej. Potem ktoś wymyśli jakąś zajebistą teorię, a oni zrobią... To tak, Ale wiesz co, to. mi się bardzo często wydaje, że dokładnie tak samo robili twórcy Pretty Little Liars, okej? Tak mogło być. Więc Tak mogło podejrzewam, być. że Wiki tutaj z Marlene King się tam kontaktują. Wiem, że twórcy Lost tak robili, w sensie, że O. czytali scenariusze fanów i robili dokładnie na odwrót, żeby się nie sprawdziło. Także big hit. No, także tego. To jest bardzo niesinglowe, jestem zdziwiona. Chociaż z drugiej strony, no to jest rozszerzenie albumu, nie? Więc to nie jest piosenka, którą oni będą promować. Tak To jak prawda, robi. chociaż w ogóle ja w ogóle mam trochę zdziwiona, w sensie zrozumiałam, to wszyscy mówili comeback i ja zrozumiałam, że to będzie nowa płyta. Jak zobaczyłam całą tą rozpiskę, to miałam chwilę takiego... Nie, no okej. ja tak się spodziewałam, No że trochę to za będzie szybko, new no ale- package, ale i tak jestem zdziwiona, że będzie jeszcze drugi klip.
Ale tak czy inaczej, nie? No w sumie tak jak Young Forever, nie? Też było takie zupełnie nie singlowe. Ale czytałam gdzieś artykuł a propos tego, że oni mówili, teraz też nie pamiętam kto dokładnie się tam wypowiadał, że ten comeback będzie taki, że cały świat się powinien jakby na to przygotować. W sensie, że to nie jest tylko K-pop, tylko ogólnie. I po usłyszeniu tej piosenki wiem o co im chodziło. Ona ma taki sznyt, no właśnie z jakimś zachodnim artystą mi się strasznie kojarzy. No oni już teraz robią, nie? Z tymi, to chyba gościu, który nagrywał z Laną Del Rey, robił z nimi tą piosenkę, tam czytałam, czy coś w tym stylu, nie? Co oni już producentów mają zachodnich. No plus tych, co zawsze tam Sapingu i tak dalej, i tak dalej. Oni się trzymają siebie. No nic, ja myślę, że to będzie, nie wiem, ja ten klip będę oglądać 10 000 razy, żeby skumać o co tam chodzi. Ja na pewno muszę sobie piosenki posłuchać. No, piosenka osobno, no ale to już z całą płytą i tak dalej, nie? Tam nowe 4 piosenki w końcu są. Myślę. I czekamy na tą kolejną ucieczkę Tak. szaloną. Szalona ucieczka przed ludźmi w czarnych kapturkach, tak trochę fire. Tak trochę fajnie. Ja mówię, oni się mszczą za to, że Suga spalił im kolegę. To jest to. Jak osy. No. Jest, dobra.